Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski. Witam wszystkich słuchaczy, widzów. Za moment się pokażę. Dzisiaj powiemy sobie na temat smuty w Rosji, wielkiej smuty, która tak naprawdę trwa od 22 marca. A powiemy sobie, dlaczego ona trwa i jakie są perspektywy na najbliższy czas. Zaraz zdejmę tą naszą planszę, żebyście mogli mnie zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że jesteście w Wielką Sobotę. Wiem, że dla części może to nie być odpowiedni czas. Niemniej jest mi bardzo, bardzo miło. Przejdźmy, słuchajcie, do rzeczy związanych z tym, co działo się w ostatnim tygodniu, i o tym będę mówił jutro troszeczkę więcej u kapitana. Natomiast dzisiaj sobie powiemy, co się dzieje z tą Rosją i dlaczego u nich jest ta wielka smuta, i dlaczego ja twierdzę, że ta wielka smuta rozpoczęła się 22 marca, czyli podczas wizyty Xi w Moskwie, i trwa cały czas. Powiemy sobie na sam początek, słuchajcie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rynek bankowy i to, co dzieje się z rublem i z juanem oraz z euro i z dolarem. Ponieważ nie dzieje się za dobrze, a jest to spowodowane właśnie tym, co się stało 22 marca. Ponieważ 22 marca Władimir Władimirowicz, można powiedzieć, uwolnił handel międzynarodowy i transakcje rozliczane w juanie. Spowodowało to sytuację, że po 20, tak się mniej więcej szacuje, po 22 marca na rosyjskiej giełdzie, słuchajcie, jeżeli chodzi o Moskwę, ale nie tylko, nastąpił, że tak powiem, no taki dosyć duży pik, jeżeli chodzi o handel juanami, ponieważ w samym marcu, tak jak mówię, w samej końcówce to był to największy szczyt i go będziemy widzieć po świętach, czyli już w kwietniu. Natomiast w samym marcu 2023 roku, jeżeli chodzi o wymianę juan-rubel, no to osiągnęliśmy rekord, nienotowany do tej pory w historii, czyli 2 biliony rubli w obrocie. To jest około, no wydaje się, że to może nie jest dużo, tak, na ten moment, bo to jest około 25 miliardów dolarów. Ja będę starał się używać jednak tych rubli, bo ten kurs się codziennie zmienia, a więc może być, słuchajcie, z tym problem. I te 2 biliony rubli, czyli te 25 miliardów dolarów, to jest 74 razy więcej niż w marcu zeszłego roku. No ta liczba wydaje się, że szokuje, ponieważ w ubiegłym roku obrót na juanie to było zaledwie 27 miliardów rubli. Tak? A więc widzimy tutaj skalę zmian i to jest ta skala zmian, która nastąpiła przez ostatnie tak naprawdę miesiące, i taki największy pik właśnie mieliśmy w marcu, a szczególnie pod koniec marca. Co to powoduje? Powoduje to, że od początku roku po raz drugi chińska waluta wyprzedza dolara i euro, ponieważ rozliczenie, jeżeli chodzi o dolara i euro, no to wygląda tak, że dolar to jest około 1,69 biliona rubli, a euro no to jest 1,26 biliona rubli. Pamiętajmy, że w 2021 roku rozliczenia w juanie nie przekraczały 2%. Tak? Większość rozliczeń tych międzynarodowych to przypadało na euro i dolary. No i ktoś może powiedzieć, no to świetnie, tak? To są świetne informacje dla Rosji. Fani rosyjskiego miru mogą czuć się zadowoleni. Fani różnego rodzaju maści doktorów, którzy prezentowali, że Rosja zyska na wymianie właśnie z Azją i tutaj na współpracy z Azją, mogą czuć się zadowoleni. Tylko że to nieprawda. Dlaczego?
Dlatego, że ta wymiana, która się odbywa się najczęściej w ten sposób, że rosyjskie firmy panicznie potrzebują na ten moment juanów, które nie są uwalniane przez eksporterów. Czyli mamy taką sytuację, że drastycznie rośnie import z Chin, lawinowo można powiedzieć, kosztem oczywiście importu z innych kierunków, natomiast eksport na ten moment nie nadąża. Czyli i co jest tym, co jest jak gdyby powodem? No powodem jest oczywiście cena Uralsa. Ta cena Uralsa, jeżeli chodzi o marzec, i to jest zaskoczenie też dla mnie, ponieważ ja spodziewałem się, że będzie 50 kilka dolarów za baryłkę, będzie taka średnia, natomiast wszystko wskazuje, że średnia w marcu wyniosła 48 dolarów za baryłkę. To jest jak gdyby średnia po uwzględnieniu różnego rodzaju rabatów, które dostają Chiny i które dostają Indie. Przy czym na Indię na ten moment przypada, no i tu jest właśnie ten problem, tak? Na Indię przypada większość tej wymiany. No i Indie nie chcą się godzić na rozliczenie w juanach. Czyli mamy sytuację tego typu, że Rosja otrzymuje waluty, otrzymuje głównie dolary, euro, juany oraz walutę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo tak się dirhamy, bo tak się dogadali z Hindusami. No i teraz większość firm chce to wymieniać na juany. Dlaczego? Dlatego, że potrzebuje do swojej produkcji komponentów chińskich, tudzież potrzebuje chińskich maszyn i chińskich towarów. Ja będę jutro mówił u kapitana, a jeżeli będziemy kręcić, myślę, że będziemy kręcić Wielką Niedzielę, będę mówił na temat wymiany właśnie handlowej pomiędzy Chinami a Rosją i szczególnie z uwzględnieniem maszyn, ponieważ ten park maszynowy w 2022 roku musiał zostać zmodernizowany i wymieniony i to się dzieje również w 2023, no bo nie wszyscy zdążyli wymienić te maszyny zachodnie. A w przypadku tych maszyn zachodnich bardzo często nie ma możliwości dalszego wspierania i utrzymywania tych maszyn. No i na ten moment, na koniec 2022, te maszyny chińskie stanowiły około tak pomiędzy 60 a 70% tych maszyn sprowadzonych z zagranicy. No i mamy najświeższe dane, one są gdzieś cząstkowe, natomiast pokazują, że w marcu czy w pierwszym kwartale w niektórych regionach import maszyn chińskich wzrósł 5-krotnie. Tutaj wszystko wskazuje, że ten import będzie tym, jeżeli chodzi o Chiny i wymianę pomiędzy Rosją a Chinami, zacznie się dosyć silna dysproporcja ze względu na to, że cena za Urals oraz częściowo to ma mniejsze znaczenie, ale również za gaz i inne surowce jest niska, natomiast te towary chińskie drożeją. A dlaczego drożeją? No bo juan. Wyobraźcie sobie, że od listopada do piątku zdrożał o 30%. Jeżeli by nie było, nie byłoby tak naprawdę interwencji banku centralnego pod koniec dnia w piątek, no to byłoby to 30 kilka już nawet procent. I wydaje się, że ta tendencja, jeżeli chodzi o tego juana, będzie się utrzymywać. Dlaczego? No dlatego, że mamy pewien problem. Mamy problem przede wszystkim z płynnością tego juana, ponieważ on, tak jak powiedziałem, wzrósł 74 razy, tak, w przeciągu roku. Jest za mało na rynku. Eksporterzy nie, no bo mamy oczywiście ten eksport do Chin, natomiast rząd za mało uwalnia juanów chińskich, ponieważ on, żeby stabilizować rynek, tak jak pamiętacie, próbował robić coś takiego, że sprzedawał na giełdzie juany, żeby wzmocnić rubla. Jaki jest efekt? No efekt jest taki, że jeżeli chodzi o marzec, to sprzedał 120 miliardów rubli, tak? No i to można powiedzieć, wydaje się kropla w morzu, ale jest gorsza informacja, słuchajcie.
jest gorsza informacja. A informacja gorsza jest taka, że w kwietniu będzie chciał sprzedać od 7 kwietnia, czyli no co to jest? Dzisiaj mamy 8, tak? Czyli teoretycznie od wczoraj. No i stąd też te problemy w piątek trochę na giełdzie, na Forexie. Od 7 kwietnia do 5 maja chce sprzedać tylko 74 miliardy rubli. No i słuchajcie, i to jest jak gdyby problem, bo jeżeli my obróciliśmy 2 biliony, tak, jeżeli chodzi o marzec, no i rząd uwalnia powiedzmy 100, a teraz będzie uwalniał 70, no to resztę trzeba gdzieś kupić. No i trzeba kupić w systemie kasowym. No, czyli ktoś musi od firm, które powiedzmy handlują z Chinami, musi pozyskać te juany. Tudzież jest jeszcze inny pomysł, tak? Może spróbować bezpośrednio z Chin pozyskać. Natomiast no tu pojawia się pewien problem, bo Chiny, podobnie jak i Indie, nie są skore do tego, żeby eksportować swoją gotówkę. Przy czym w przypadku Chin nie ma bezpośredniego zakazu, tak jak było to w przypadku rupii. Natomiast ten bank centralny chiński nie jest skłonny do tego. No i w związku z tym Rosjanie będą musieli poprzez oficjalne systemy zakupować te juany w Chinach, płacąc oczywiście o wiele więcej. No i będzie się to wiązało z tym, że jeżeli chodzi o kwiecień, no to sytuacja będzie wyglądać tak, że bank centralny będzie musiał cały czas, już poza tą regułą budżetową związaną z ropą naftową, będzie musiał cały czas ratować kurs rubla. Bo nie tylko rubel osłabia się w stosunku do tego juana, on się osłabił około 8% w stosunku do tego juana, ale również osłabia się w stosunku do euro i dolara. W przypadku euro przez ostatni miesiąc, przez marzec, osłabił się o 11%. Było to, tak jak mówię, 13-14%, jakby nie ta interwencja piątkowa. No i należy się spodziewać, że ten kurs w kwietniu będzie cały czas się osłabiał, tudzież bank centralny będzie próbował stabilizować ten kurs. No, na przykład na poziomie przykładowo 85 rubli za dolara, tak? No powiedzmy tak, zobaczymy, tak? Czy 90 kilku za euro, czy też powiedzmy około 13-14 za juana. Na pewno w kwietniu wydaje się, że ten rubel nadal będzie się osłabiał, natomiast kwiecień będzie tym miesiącem, gdzie Rosjanie będą walczyć. Będą walczyć, jeżeli chodzi o kurs giełdowy. Dlaczego? No dlatego, że dalsze osłabianie rubla, no to są bardzo poważne problemy. Wielu z Was kierowało do mnie takie pytania odnośnie tego, czy osłabianie rubla nie jest korzystne dla rządu i dla budżetu rosyjskiego, jak i dla firm naftowych. I nie wiem, czy, no być może tutaj ktoś z Was słucha mnie troszeczkę dłużej, a więc ja już w październiku, w listopadzie postulowałem, żeby Rosjanie osłabili, znaczy nawet wcześniej, już w połowie roku zeszłego mówiłem o tym, że bardzo niekorzystne jest to, co Rosjanie robili, co robił reżim, czyli utrzymywał bardzo silnego rubla. Tak, ten rubel, powiedzmy, jeżeli teraz mamy 80 kilka za dolara, 80 powiedzmy 2, no to w połowie roku, słuchajcie, dolar był po 50 parę rubli. I wtedy minister rolnictwa, jak i inne osoby wskazywały, że cierpi na tym bardzo silnie eksport. Z pewnych względów, i zaraz sobie opowiemy z jakich względów, reżim i Putin nie chciał się decydować na osłabienie tego rubla. To był jeszcze taki moment, kiedy i rząd, i Putin, i nawet chyba bank centralny wierzył złudnie, że uda się tego rubla wprowadzić jako
walutę używaną w rozliczeniach międzynarodowych. Dlaczego? Dlatego, że nastąpił, pamiętacie, ten gazowy szantaż, kiedy Europejczycy, przynajmniej część firm niemieckich oraz austriackich, jak i węgierskich, musiała rozliczać się za gaz z Rosjanami w dolarach. Mówię w dolarach, w rublach, przepraszam. I wtedy była taka nadzieja, że być może Hindusi, być może nawet Chińczycy, no takie głosy dochodziły nawet od poważnych rosyjskich ekonomistów, te rządy będą skłonne do rozliczania się w rublach. Był ten taki pomysł, żeby stworzyć takiego petrorubla, czyli coś takiego na wzór petrodolara, żeby za rosyjski uraz właśnie rozliczać się w rublach. Okazało się, że się nie udało. A skoro się nie udało, no to już ja o tym pisałem chyba bodajże miesiąc, 2 miesiące temu. Putin zrezygnował z rozliczeń z europejskimi partnerami za gaz i za inne surowce w rublach. I to był taki pierwszy wyłom. Natomiast ten najważniejszy wyłom, no to było dopuszczenie tego juana 22 marca i ogłoszenie to. Tu był problem, że Putin to ogłosił, że juan jest równoważną walutą wymienialną, jeżeli chodzi o ten handel międzynarodowy w przypadku Rosji i jest tą walutą pożądaną. No i zaczął się bardzo duży problem, dlatego że tak jak mówiłem, tego juana jest za mało na rynku, a dołożył się jeszcze jeden problem, o którym pewnie też słyszeliście, no ponieważ firmy pożądają juana, a w przypadku zwykłych natomiast obywateli, no to ci obywatele nie pożądają juana, ale pożądają za to euro i dolary i zaczynają się ustawiać, na razie nie są to jakieś wielkie kolejki, natomiast zaczynają się ustawiać kolejki przed kantorami, ale to nie jest problemem. Problemem jest to, że rosyjskie kantory, jak i ogólnie system bankowy, ma za małą ilość papieru, tak? Czyli ma za małą ilość papierowych dolarów, euro i nie ma za bardzo możliwości, w sposób oficjalny przynajmniej, tej waluty ściągnąć. Były próby ściągnięcia tej waluty z Chin, z Indii, z Europy, natomiast, no i też było to zwiększenie, tak jak pamiętacie, o tym też pisałem, tej możliwości przywozu obcej waluty do Rosji, bo zwiększono te limity. Niemniej, no cały czas jest problem. Wydaje się, że tej waluty jeszcze w kwietniu może starczyć, natomiast jeżeli będzie tak silny napór, dlatego jest bardzo istotne, co zrobi jak gdyby rząd rosyjski i czy uda mu się ustabilizować tego rubla, bo jeżeli by mu się nie udało w kwietniu ustabilizować tego rubla, no to może być sytuacja bardzo krytyczna i bardzo zła, bo w maju może się okazać, że po iluś tam próbach, no po prostu zabraknie dewiz. Tak, zabraknie dewiz, szczególnie tych dewiz papierowych. Wtedy rubel osiągnie te niskie pułapy, tudzież właśnie euro i dolar osiągnie te pułapy z kwietnia. Bo w tym momencie weszliśmy na taki moment, kiedy zarówno euro, jak i dolar są najdroższe w historii, jeżeli pominiemy tą panikę kwietniową. Więc na ten moment, no, jeżeli chodzi o szczyty, jeżeli chodzi o opór, no to mamy na tej panice kwietniowej. Kiedy, bo tak naprawdę nie jest pytanie, czy ten dolar i euro będą się umacniać, bo one się będą umacniać. Tak samo yuan. Tu yuan najbardziej jak gdyby no jest tą walutą, która tworzy problemy, dlatego że on jest najbardziej pożądany przez te firmy, a przez obywateli właśnie ten dolar i euro. No i to tworzy taką triadę bardzo niebezpieczną, no ponieważ wszyscy chcą, obywatele nie wierzą w tą inflację 4%, tak jak widzicie.
czyli to, co ogłosił Putin i to, co ogłosi 12 kwietnia Rostat, a Rostat 12 kwietnia ogłosi, że w Rosji inflacja z 11% w marcu spadła do 3,44%. To już jest potwierdzone, to jest kwestia tylko, czy to będzie 3,4, czy powiedzmy 3,42. Natomiast no, te odczyty już takie są prognozowane. Co to oznacza? Oznacza jak gdyby kilka elementów, że Rosjanie będą poszukiwali cały czas tego dolara, euro, w obawie przed brakiem również towarów, bo wydaje się, że jeżeli Rosjanie nie zaczną drukować dosyć dużej ilości pieniądza, no to pojawi się taka sytuacja, że będzie tego pieniądza za dużo na rynku, a będzie za mało towarów, co może spowodować w dalszej perspektywie po prostu braki. Jeżeli Rosjanie nie zdecydują się oficjalnie na zwiększenie tej inflacji, na razie są w takim rozkroku, no bo bank centralny mówi inflacja 3,4, ale stopy, słuchajcie, 7,5. No to taki pierwszy przypadek, kiedy mamy stopy 2 razy prawie wyższe niż inflacja. Więc w ogóle o co tutaj chodzi, nie? Można by się zastanowić. No chodzi o to, że nikt nie wierzy, łącznie z bankiem centralnym, w to, co sami podają, nie? Czyli nikt nie wierzy w tą inflację. Ale będą takie efekty nieoczywiste. Nieoczywistym efektem będzie wzrost realnego tak zwanego PKB, ponieważ realne PKB uwzględnia tak zwany deflator. Jest to jeden ze sposobów liczenia, jak gdyby nieistotne. Istotne jest to, że jeżeli mamy realne PKB, no to w tym PKB po prostu trzeba uwzględnić tą inflację. Mamy nominalne, no i to nominalne prawdopodobnie w Rosji wzrośnie, no ale wzrośnie dlatego, że inflacja jest wysoka, tak? No bo firmy będą sprzedawały po coraz wyższych cenach. Skoro będą produkować i sprzedawać po coraz wyższych cenach, no to automatycznie trzeba się liczyć, że nominalne, w rublach oczywiście, wzrośnie. Może się okazać, że nominalne w dolarach spadnie, bo wbrew temu, znaczy ja nie wiem w ogóle skąd to się wzięło, taki pomysł wśród tych polskich znawców rosyjskiej gospodarki i różnego rodzaju doktorów, że nominalne PKB ma jakieś olbrzymie znaczenie. I tak przynajmniej twierdzili w listopadzie. No teraz się okazuje, że to nominalne PKB, jeżeli by liczyć im w dolarach, no to no to spadło na łeb na szyję, nie? Czyli co, to oznacza teraz w drugą stronę, że jeżeli im spadło powiedzmy o 20-30%, to jest jakaś zapaść? No nie, tak, no to tak bym tego nie postrzegał. Ani wtedy, że Rosjanie umocnili tego rubla, to nie było nic wielkiego, ani teraz, że on się tak mocno osłabia, to nie oznacza, że Rosja w przeciągu powiedzmy, nie wiem, miesiąca osłabi się 20%. No przecież to nie o to chodzi, tak? Ona się oczywiście osłabia i ta smuta jest moim zdaniem oczywista, ale to wynika z czegoś innego. I powodem jest spadek faktyczny produkcji rosyjskich przedsiębiorstw, bo jeżeli się odejmie, o tym mówiłem już jakiś czas temu, jeżeli się odejmie przemysł wojskowy, to spadek produkcji i spadek zysków rosyjskich przedsiębiorstw jest 20%. To dosyć dużo. Jeżeli się spojrzy na realne dochody i na przykład na sprzedaż detaliczną Rosjan, to trochę inaczej niż Rostat prognozował jeszcze czas temu, bo on prognozował, że realne dochody wzrosły o 1%, no ale przy tej inflacji, którą oni zawsze podają, no to może tak jest. Natomiast jeżeli się spojrzy na takie bardziej twarde dane, na realną, wolumenową sprzedaż, to się okazuje, że mamy spadek 8%, nie? I to, co powinno jak gdyby rosnąć tak naturalnie, a jednak sprzedaż detaliczna spada, spadają zyski firm, spada produkcja tych firm. Najgorsza sytuacja na ten moment, oprócz tego jest w sektorze tym naftowym, no ale powiedzmy teraz, i zaraz jeszcze o tym powiem, ten sektor naftowy złapał pewien oddech, natomiast jakiś czas temu ja publikowałem dane dotyczące
systemu bankowego w Rosji i okazuje się, że wszystkie banki bardzo mocno spadły, jeżeli chodzi o przychodowość, jeżeli chodzi o zyski. I bank centralny w swoim raporcie, nie podając nazw, no ale to po jakimś czasie te nazwy gdzieś tam zostały odkryte, podał, że 4 banki przekroczyły wskaźniki, które uprawniają bank centralny do ogłoszenia upadłości tych banków. Czyli jeżeli byśmy byli na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, to 4 banki powinny zbankrutować. Ale nie zbankrutowały. Dlaczego? Dlatego, że bank centralny, odnotowując dosyć dużą stratę w zeszłym roku, pomógł tym bankom. Nie? Tam głównie wymienił waluty, które zostały zamrożone, ale nie tylko, na ruble i uwolnił jakąś tam część w rublach, dofinansowując te banki. Czy taka sytuacja może zdarzyć się w tym roku? Pewnie tak. Dlaczego? No dlatego, że cały czas mamy ten odpływ środków ludności z banków. No i możemy mieć za moment taką sytuację, że ludzie nie chcą trzymać pieniędzy w bankach, chcą kupować te ruble i dolary, trzymać je w skarpecie. To jest naturalne i mądre zachowanie w każdym społeczeństwie. W momencie, kiedy idzie kryzys, wojna i opisywana przeze mnie smuta. Skoro tak, no to banki w tym momencie, słuchajcie, tak naprawdę opierają się już nie na lokatach tych ludności, tylko na tych przychodach z firm. A firmy, tak jak powiedzieliśmy, potrzebują juanów. No i teraz tych juanów i takiej twardej waluty. I teraz banki nie są w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości waluty dla firm. No i robi się sytuacja nieciekawa, ponieważ te firmy w jakiś sposób muszą pozyskać tą walutę, żeby się rozliczyć z podmiotami, na przykład chińskimi. Nie rozliczą się w rublach, nie? A więc muszą coraz więcej płacić na rynku właśnie tym międzybankowym, a często, coraz częściej na pozabankowym. No? To są oczywiście firmy, które mogą dostarczyć prawie każdą ilość waluty, tylko to odpowiednio kosztuje. Mają odpowiednie marże, czyli te firmy będą musiały przepłacać za chińskie juany, jak i również za moment za właśnie euro i dolary. Więc sytuacja tutaj robi się niefajna. Natomiast no, są oczywiście krótkoterminowo pewni wygrani, tak? No bo mówiłem, że osłabienie tego rubla no, powoduje poprawę sytuacji w pewien sposób, częściowo budżetu Rosji, jak i również daje oddech dla tych firm naftowych, no bo te firmy naftowe, no i powiedzmy te, które eksportują, tak, czyli nie wiem, które sprzedają zboże, inne surowce, no bo oni otrzymują najczęściej twardą walutę, jakieś dolary, juany właśnie, nawet te dirhamy. No i dzięki temu, że ta wartość powiedzmy w przeciągu krótkiego czasu znacznie wzrosła, czyli jeżeli w przeciągu miesiąca o 10% wzrasta wartość waluty, której się rozliczasz, no to twoje wyniki również wzrastają o te mniej więcej 10%. Skoro tak, no to mamy sytuację, że dla tych firm naftowych jest pewien oddech. Natomiast w przypadku firm naftowych robi się bardzo ciekawa sytuacja i tu też część osób pytała, co z tym Uralsem? Bo sytuacja na Uralsie jest na ten moment, można powiedzieć, przedziwna. Pamiętacie, że OPEC wprowadził ograniczenia produkcji dobrowolne, przy czym to nie wprowadził OPEC, tylko część krajów zrzeszonych w OPEC+, czyli Rosja, Arabia Saudyjska, Emiraty, Irak, nie wszyscy. No i te kraje powiedziały, że ograniczą produkcję w drugiej połowie roku, co powoduje, że ponieważ ta produkcja cały czas nie jest dobita do limitów, to prawdopodobnie nic nie będą ograniczać. Nie? Czyli skorzystają z tych limitów, które są, po prostu nie zwiększą tej produkcji do tych limitów, do których powinni zwiększyć. I skoro
Skoro tak, widzę, że tutaj jest jakaś informacja odnośnie mojej dyskusji dzisiaj z panem dziennikarzem, ale do tego sobie potem wrócimy. Słuchajcie, skoro tak, no to mamy sytuację taką troszeczkę przedziwną, bo okazało się, że Brent po decyzji OPEC, jak i WTI wzrosło. Nie? I tam wzrosło tak mniej więcej, wzrosło na początku, potem zaczęło troszeczkę spadać i się stabilizować, tak, a więc ten wzrost jest około niecałe 5%. No i wszystko wskazuje, że dalszego wzrostu, przynajmniej na razie, jeżeli nie będzie jakichś innych pozytywnych informacji z rynku, to nie będzie, tak, czyli to, co już mogło na tej decyzji, ta ropa mogła pojechać do góry, no to już pojechała, ale w międzyczasie okazało się, że Urals poszedł w górę. I ten uraz poszedł w górę troszeczkę więcej niż te 5%, no bo tutaj on kosztował powiedzmy 50 kilka, ta średnia na moskiewskiej giełdzie, a teraz kosztuje prawie 10 dolarów więcej i kosztuje powyżej 60 dolarów. No i teraz ktoś może powiedzieć, ok, jak to się stało i czym to jest spowodowane. Spowodowane, słuchajcie, jest głównie tym, że od kwietnia zmieniły się zasady rozliczenia i to jest główna przyczyna, a nie decyzja OPEC. Znaczy ta decyzja OPEC oczywiście miała jakieś tam znaczenie i to, że Rosja cały czas mówi, że będzie ograniczać tę produkcję. Niemniej największe znaczenie miała zmiana ta podatkowa, bo firmy naftowe od 1 kwietnia płacą podatek już nie od ceny Uralsa, mówię o tym podatku tak zwanym od minerałów czy kopalin po polsku, tylko płacą od ceny Brent. Czyli jeżeli mamy cenę Brent 84 przykładowo, no to w kwietniu te firmy zapłacą podatek 84 minus 34 dolary i zapłacą, słuchajcie, od ceny 50 dolarów. Czyli tak jakby Urals kosztował 50 dolarów. W maju to zostanie zwiększony, znaczy ten podatek zostanie zwiększony, czyli już nie będzie 84 minus 34, tylko minus 32 i tak dalej, do końca roku, żeby zajść tam bodajże do 24-25. Taki jest mniej więcej pomysł. No efekt jest taki, że firmy naftowe nie chcą już trzymać tej niskiej ceny na rynku wewnętrznym, na giełdzie moskiewskiej, no bo nie ma to żadnego sensu. I tak muszą płacić od Brenta. No i teraz mamy sytuację taką przedziwną, że jeżeli by Rosjanie na przykład, tak jak był taki pomysł, pobierali od ceny tej średniej z giełdy moskiewskiej, no to podatek byłby wyższy, ale ponieważ pobierają od Brenta minus ten stały dyferencjał, no to podatek będzie niższy, podatek będzie powiedzmy taki sam jak za pierwszy kwartał, no bo za pierwszy kwartał mieliśmy tą średnią około 50 dolarów i ja tak mniej więcej szacowałem, ktoś też może sprawdzić, na ile moje prognozy się sprawdzają, ja szacowałem, że w pierwszy kwartał w Rosji to będzie plus minus 2 dolary, jeżeli chodzi o cenę Uralsa. No i możemy sobie sprawdzić, mieliśmy styczeń 50, luty 52 i aż jestem sam zaskoczony, że taka regularność i marzec 48 niecałe. Tak, no tu minimalnie było tak 47-80 bodajże. Co akurat dla mnie też troszeczkę było zaskoczeniem, że aż tak nisko zjechali, ale to wynikało z tych chińskich i indyjskich upustów. Bo jak się okazuje, ta ropa, za którą na rynku wewnętrznym płacimy ponad 60, nie oznacza, że ona jest sprzedawana powiedzmy w FOB-ie, czyli bez dostawy, za cenę 60 parę dolarów. Nie. Zarówno Hindusi, jak i Chińczycy, a od kwietnia Pakistan mają wypracowane upusty. No i tutaj o tej ceny, która jest powiedzmy oficjalnie, oni mają dodatkowe upusty. I oczywiście zobaczymy, jak to będzie w kwietniu, zobaczymy te wyniki firm naftowych, jak będą podawać. Być może
firmy naftowe zarobią faktycznie więcej, natomiast będziemy mieli coraz większą różnicę pomiędzy rynkiem wewnętrznym, ona wcześniej istniała, ale nie była aż tak duża, natomiast teraz wydaje się, że się zwiększy, czyli pomiędzy ceną na moskiewskiej giełdzie, tak, czy na petersburskiej, bo tam mamy też notowania, szczególnie paliw, a tym, co się dzieje przy sprzedaży do poszczególnych krajów. Czyli będziemy mieli sytuację taką, że na eksport ropa będzie tańsza, na rynek wewnętrzny ropa będzie droższa. Co się z tym wiąże? Wiąże się to, że w kwietniu tak zwany tłumik paliwowy, czyli to, co rząd musi dopłacać firmom, żeby nie zwiększały ceny paliwa, bo być może nie wszyscy wiedzą, ale w Rosji rząd dopłaca do stabilizacji do ceny paliwa, czyli przeciwdziała właśnie takim wahnięciom, które teraz obserwujemy, no bo teraz co trzeba byłoby zrobić? No trzeba by zwiększyć tą cenę o tam 20-30% paliwa, nie? No bo jak surowiec drożał, no to i diesel, i benzyna powinna w Rosji zdrożyć. Ale tak się nie stanie do końca, ona troszeczkę zdrożeje, natomiast większość tych kosztów weźmie na siebie rząd, bo jest taki układ, tak? Ten układ covidowy, bo oni sobie wtedy to wprowadzili. No i znowuż rząd i będzie musiał dopłacić. Tutaj co prawda dyskutuje się od jakiegoś czasu, żeby zlikwidować w ogóle tłumik paliwowy i żeby nie było tych takich rozliczeń, natomiast no, wydaje się, że to może być trudne, szczególnie teraz, kiedy mamy sytuację taką, że ta cena na rynku wewnętrznym pójdzie w górę. A więc słuchajcie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym wstępem. A teraz sobie przejdźmy troszeczkę też do pytań, które macie. Ja mam dzisiaj taki pomysł, żeby spróbować się w godzinę zmieścić, albo godzinę z kawałkiem. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Tutaj mamy pierwsze pytanie od Sadżu. Jeśli to upadek rubla, to czemu zwykli ludzie lecą kupować dolara, skoro będzie go niedużo za ruble? Rząd zaraz systemowo coś naprawi i koniec końców stracą. Szczerze nie rozumiem. Jeżeli byłbym zwykłym Rosjaninem, no to wydaje mi się, żebym poszedł do kantoru i kupił te dolary. Nie za bardzo rozumiem jak gdyby tego pytania, tak? A więc słuchajcie, wydaje mi się, że kwiecień to będzie taki okres, no to możemy zobaczyć, czy się sprawdzi, że bank centralny będzie walczył, żeby ustabilizować tego rubla. Dlaczego? Bo ja kiedyś mówiłem, że taka cena optymalna to jest do 80, taka optymalna, tak? Albo inaczej, optymalna, maksymalna, tak? No bo tam kiedyś ci ekonomiści rosyjscy mówili tak 65, 70, potem mówili 70, 75, ale więcej to nie, bo to zaszkodzi gospodarce. Natomiast ja mówię ciutkę więcej. I jak na razie rząd zmuszony, bo to nie jest tak, że z własnej woli, tam bo też takie teorie były, że rząd z własnej woli zdewaluował tego rubla kosztem obywateli. Nie, no to jak gdyby jest wynik tego, co się dzieje, a rząd jeszcze mocno nie reagował, albo inaczej, bank centralny jeszcze mocno nie reagował, chociaż no już widzimy te pierwsze reakcje i takie nerwowe dosyć rzeczy. Natomiast największym problemem to jest, jeszcze raz powtórzę, brak fizycznej gotówki i brak płynności. Co oznacza, że wiecie, że to może być w którymś momencie, to się takie domino robi. Nagle ja potrzebuję tych juanów, nie mam tu, nie mam tu, nie mam tu. Idę na rynek międzybankowy, a ktoś mi mówi, no spokojnie, ale 20% więcej, nie? Niż w zeszłym tygodniu. Ale mówię, ale jak to? No wszyscy chcą, ty też chcesz, nie? No to płać. No i co ja mam zrobić, tak? Ja muszę zapłacić Chińczykom z góry, bo pamiętajcie, że jeszcze jest jeden problem, tak? Chińczycy chcą przedpłaty i często te przedpłaty stanowią nawet 100%, czyli jeżeli ja chcę mam produkcję, robię jakieś rzeczy, chcę kupić do tego, nie wiem, osłonki na parówki, cokolwiek, jakiś plastik, a właśnie o tym plastiku miałem napisać, bo jest zapaść, jeżeli chodzi o te polimery
I znowuż polimery będą musieli sprowadzać, bo nie mogą teraz sprowadzać z Europy. I w drugą stronę i będą musieli sprowadzać z Chin, a więc no następny jak gdyby element, tak, który trzeba sprowadzić z Chin. No i żeby to sprowadzić z Chin, no to trzeba to zamówić. Żeby to zamówić, to czasami muszę zapłacić z góry i czekam kilka miesięcy, na przykład pół roku, aż mi to dostarczą. No i mamy problem, tak? Bo ja muszę mieć jakąś walutę, tak? No Chińczycy powiedzą juany, przyjmujemy. Masz dolary, też przyjmiemy. A ja powiem, ale ja mam ruble. Nie, rubli nie przyjmujemy, wymień sobie. Tak? Na jakąś taką przyzwoitą walutę, nie? No to idę, a oni mówią, no nie mamy, tak, nie wymienimy ci, albo idę na rynek międzybankowy czy kasowy i płacę więcej. Nie? I tak sobie z tygodnia na tydzień płacę coraz więcej i coraz bardziej się denerwuję tą całą sytuacją. Słuchajcie, mamy ponad 1000 widzów. Bardzo Wam dziękuję, że Wielką Sobotę chcecie oglądać. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, o której nie powiedziałem. I ona jest dosyć istotna, bo mówiliśmy sobie o tej ropie i mówiliśmy o tym juanie, rublu, ale zapomniałem powiedzieć o tym, co dzieje się na rynku gazowym, bo tam sytuacja, słuchajcie, wydaje się, że jest fatalna. Ja może Wam rzucę jedną rzecz, to są dochody jak gdyby, zobaczymy jak to wyjdzie, powinno się udać. Rzadko akurat, ja nie lubię jakoś tak rzucać tymi wykresami, ale tutaj myślę, że może nam się przydać. Nie wiem, czy będzie widać odpowiednio. Właśnie, kurczę, nie. Musiałbym go przyciąć jakoś jeszcze. Też nie. Dobrze, to dobrze. Chodzi o to, że mniej więcej tutaj zdejmijmy ten napis. Powiedzmy w marcu zeszłego roku wpływy, jeżeli chodzi o miliardy rubli, to było 348, tak? Natomiast tu na górze mamy ropę, tak? Natomiast teraz mamy około 50 miliardów rubli, nie? Czyli mamy spadek 7-krotny. I to są wpływy budżetowe ze sprzedaży, znaczy z podatków od sprzedaży gazu. Co jak gdyby pokazuje, że sytuacja, no jeżeli te wpływy w stosunku do piku spadły 7-krotnie, a pamiętajmy, co się stało z Gazpromem w zeszłym roku. Gazprom zaliczył największy spadek, jeżeli chodzi o zyski. Ten spadek to było 75%. I mamy też spadek, jeżeli chodzi o sprzedaż i przychody. No i w tym momencie jest ponad 100 miliardów niezrealizowanych, niesprzedanego gazu. Ja obstawiam, że go prawdopodobnie na koniec roku będzie więcej. No i sytuacja moim zdaniem jest dramatyczna, jeżeli chodzi o Gazprom. Również zła jest, jeżeli chodzi o Nowatek, ale Nowatek jest w lepszej sytuacji, bo w zeszłym roku zaliczył dobry rok, bo to LNG sprzedawało się głównie do Europy i tam były to głównie Francja, Holandia, Hiszpania. Natomiast w tym roku sytuacja jest o tyle nieciekawa, że no mamy tę dyrektywę Unii Europejskiej, która ma ograniczać zakupy tego gazu LNG, a sprzedaż na Azję jest o tyle utrudniona, że cały czas są problemy, jeżeli chodzi o transport. Tak? Rosjanie nie mają odpowiedniej ilości gazowców. Co prawda Chińczycy, jak Xi był, obiecali im, że im wybudują, tylko tak, trzeba za to zapłacić, B, trzeba na to poczekać. Czyli za 2 lata to może te gazowce będą, tak? Powiedzmy za rok to chyba nie, ale powiedzmy za 1,5 najszybciej, nie? A więc sytuacja tutaj moim zdaniem nie jest dobra. Wow, 1000 widzów, gratuluję, bardzo miło się słucha pana Pawła. Dzięki, bardzo mi przyjemnie, że wam
się podoba, ale na pewno znajdą się też osoby, którym się to nie będzie podobać, jak zawsze. Gazpromu akcje. Znaczy, na razie akcje Gazpromu są stabilne. Dlaczego są stabilne? Dlatego, że to pamiętajmy, kto ma ten pakiet kontrolny, ma państwo, mają też duże instytucje. Dopóki nie będzie jakichś informacji, znaczy nie za bardzo kto ma sprzedawać te akcje, tak, żeby one się załamały, a ten kapitał zagraniczny, który posiadał te akcje, nie może tego robić, nie? Więc to tak to wygląda. To jest ciekawe pytanie, czy dadzą radę kupować za złoto i diamenty? No pewnie tak, tylko taki handel barterowy jest trudny. Rosjanie próbują cały czas sprzedawać to złoto, tak jak wiecie, i pozyskiwać tą walutę, no ale to jest pewien proces. Oni nie mogą rzucić zbyt dużą ilość złota na rynek, czy nawet tych diamentów. Akurat na diamentach się nie znam, na złocie chyba też za bardzo, nie? Tutaj Blue Wolf mówił, że w którymś odcinku będzie chciał wystąpić, a więc sobie pewnie pogadamy na temat tego złota. Natomiast wydaje się, że po pierwsze, oni w zeszłym roku szli pod 400 bodajże ton wydobycia, bodajże nawet niecałe, poprawcie mnie, jeżeli ktoś pamięta. No i teraz będą mieli w tym roku spadek tego wydobycia i ten spadek powinien się na następne lata przekładać. Dlaczego? Dlatego, że znowuż są problemy te technologiczne, jak w przypadku innych surowców, również w przypadku złota, są potrzebne zachodnie technologie. Tutaj Blue Wolf pisze, że za tydzień może mówić o złocie, a więc zapraszam, a sobie wtedy porozmawiamy. Co z zakupem ropy przez Japonię? Japonia kupuje z Sachalina tą ropę powyżej limitu. Pamiętajcie, że ona nie ma tych takich dużych kosztów transportowych, no bo z Sachalina do Japonii jest blisko, tak, a więc ten fracht, transport jest w miarę tani. Oni kupowali po 60 parę do tej pory, te ceny mniej więcej się utrzymały. Natomiast tam mamy sytuację, jeżeli chodzi o Sachalin, bardzo ciekawą, bo mamy sytuację, mamy 1 i 2 i jeżeli chodzi o 2, to mamy Gazprom i wcześniej był tam Shell. No i sytuacja jest o tyle ciekawa, że teraz będziemy mieli Gazprom i Nowatek, firmy, które za sobą nie przepadają, a szczególnie jeżeli chodzi o zarządy tych firm. Pamiętajmy, że w zarządzie Nowatechu są ludzie bardzo ściśle, znaczy w obu, tak, natomiast w Nowatechu są bardzo ludzie ściśle związani z obecną władzą i Putinem. Nowatek nie chciał brać tego Sachalina, robił bardzo długo audyt, natomiast bodajże kilka dni temu dostał pozwolenie od państwa i od Putina, żeby zapłacić Shellowi 1,2 miliarda za akcje i za odstąpienie od konsorcjum. O co chodzi i po co on płacił? No po to, żeby przynajmniej część tych technologii i maszyn Shell zostawił, bo tak to by zabrali wszystko i nie byłoby nic. A tak, no to przynajmniej będą mogli próbować tą produkcję jakoś wznawiać. Znaczy ta produkcja jest, tylko że nie na taką skalę, na którą była powiedzmy pół roku temu. Więc jeżeli chodzi ogólnie o Sachalin, to sytuacja nie jest do końca dobra, no bo tam na 1 mieliśmy tego Exxona, który też się wycofał. I mamy sytuację, że nie ma tych technologicznych partnerów ani na 1, ani na 2, a więc mamy tylko tych rosyjskich. Mamy co prawda te 2 japońskie firmy na tym Sachalinie, ale oni nie do końca, plus te indyjskie, ale oni nie do końca dawali technologię, nie? A więc ci Japończycy bardziej odpowiadali często za inne rzeczy, tak, a niekoniecznie za te elementy technologiczne. To jest dobre pytanie, słuchajcie, od Michała Grzeszczaka. Nadmiar gazu będzie wypalać, czy zakręcą kurki? Na ten moment w lutym podawali obcięcie wydobycia o 17%, panie Michale, natomiast w zeszłym roku oni mocno palili ten gaz. Czy w tym roku będą palić? No jak tak dalej pójdzie, to tak, chyba że będą jeszcze bardziej ograniczać.
wydobycie. A więc natomiast tam pamiętajmy, że jest jeden problem, że oni mają to wydobycie na tej zachodniej Syberii, gdzie jeszcze są te łatwo wydobywalny gaz. Jak zaczną to zamykać, to zostają im też na Syberii albo poza miejsca, gdzie jest trudno wydobywalny ten gaz. A więc no, będą robić wszystko, żeby nie zamykać tych odwiertów. Nie? No bo to zawsze w przypadku tego gazu może będzie mniejszy problem niż ropy, bo te parafiny się tam nie będą zbierać i tak dalej, ale i tak będzie problem z ponownym uruchomieniem, tak. Zresztą oni znowuż nie mają odpowiednich technologii, tam jest często dużo też technologii zachodniej, no to będzie problem. Czy ratujących rosyjską gospodarkę uważa Pan za profesjonalistów, którzy sprawnie działają na ile mogą? Do tej pory tak uważałem, w większości tak, jeżeli chodzi o tą ekipę Banku Centralnego. Też uważałem do tej pory, jeżeli chodzi o rząd, bo tam rząd składał się z wielu takich technokratów, ale patrząc na ostatnie wyczyny ministra finansów oraz na wyczyny premiera, no to mam wątpliwości. A o jakie wyczyny chodzi? Dowiecie się jutro. Natomiast no tutaj chodzi o to, może zdradzę, tak, skoro już o tym mówimy. Chodzi o to, co pisałem dzisiaj w Wieściach w Rosji. Jeżeli ktoś nie czytał, to zachęcam. Na ekonomiarosji.pl oraz na Twitterze się pojawiło. Pojawi się też na Facebooku link. Natomiast na tym Ekonomia Rosji pamiętajcie, że zawsze na samym początku się pojawia, no bo ja tam publikuję, a potem gdzieś wrzucam to. Tam też poprawiam, bo czasami się zdarzają literówki, tak jak dzisiaj, chyba w pierwszym tym zdaniu. Gdzieś zamiast milion to się miliard pojawił, no a czasami się tak zdarza. Natomiast no tutaj jest dosyć ciekawa sytuacja, bo nagle, pamiętacie, że jak mówiłem jeszcze kiedyś, jakiś czas temu, że Rosja ma tak zwany ten system informatyczny kasowy i tam mieliśmy dane za styczeń i za luty, no i za marzec już nie mamy danych, bo już nie można mieć, bo to już niedobrze jak się ma. Próbowałem przez VPN-a, bo tam trzeba na to ministerstwo wchodzić przez VPN-a, no niestety strona nie odpowiada. Z tego co wyczytałem, to zostały te notowania, czy dostęp inaczej, no bo dostęp może jest, tak, ale on został bardzo mocno ograniczony i nie mają nie mają postronne osoby, takie jak ja, czy dziennikarze, więc tych informacji nie znajdziecie w rosyjskich gazetach. Mamy jedynie te informacje, które pochodzą z Ministerstwa Finansów, a Ministerstwo Finansów za marzec nie podało danych, podało za pierwszy kwartał, no i zdarzył się cud, bo okazało się, że pomimo tego, że dochody z ropy i gazu spadło 43 czy tam 5%, to w marcu rosyjski budżet zanotował proficyt. Jak to się stało? No, doszło około 800 miliardów rubli, prawie można powiedzieć bilion, czyli tam 20 powiedzmy 2,23 miliardy dolarów. I ja tutaj stawiam w Wieściach Rosji być może nieuprawnioną tezę, ale taką, że oni zakosili z funduszu emerytalnego, czyli z takiego PFR-u, to jest taki rosyjski ZUS. I ten rosyjski ZUS miał nadwyżkę na koniec roku. Ta nadwyżka nie została rozliczona, z tego co wiem. Nie pojawiła się w rozliczeniu za 2022 rok, a ta nadwyżka ląduje na tych samych kontach właśnie z tego systemu informatycznego, czy inaczej, ona może nie ląduje, natomiast istnieje możliwość łatwego przeksięgowania, ponieważ oni mają ten mechanizm jednolitego rachunku skarbowego i mogą po prostu te pieniądze sobie zabrać. Czyli z jednej strony oni dali oczywiście dali dotację w zeszłym roku, no i teraz sobie tą dotację odbierają.
Ta dotacja prawdopodobnie, czyli nie wykorzystali, znaczy inaczej, no mieli nadwyżkę, tak, w tym systemie, no i ta nadwyżka została skonsumowana już, prawdopodobnie jest już na polach Ukrainy w postaci uzbrojenia czy jakichś innych rzeczy. Natomiast ona nie została zaksięgowana w zeszłym roku, to na pewno. I wszystko wskazuje, że została dopiero zaksięgowana w marcu. I prawdopodobnie stąd rosyjski rząd też nie podaje za marzec i nie chwali się tym proficytem, księgując ją w pierwszym kwartale. Nie mam niestety potwierdzenia takiego 100%, natomiast te kwoty są tak podejrzanie zbliżone i wydaje się, no, że nie jest możliwe, żeby przychody pozasurowcowe do budżetu państwa styczeń minus 30% rok do roku, luty minus 20% i marzec plus 80%. Wydaje się, że no coś oni doliczyli. Mieliśmy oczywiście ATT, czyli ten podatek od ropy, ale on, z tego co wiem, wszedł w te dochody ropy i to było tam 200 kilka, z tego co pamiętam. To jest taki podatek, który jest płacony 4 razy w roku. Firmy naftowe płacą, natomiast no to nie jest taka kwota. No i oczywiście Rosjanie, i jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, Rosjanie nie chwalą się tym proficytem, co wydaje się w przypadku rosyjskiego rządu mega dziwne. No bo do tej pory, jeżeli mieli jakikolwiek proficyt czy dobre wyniki, no to było to rozmuchiwane. No a teraz wydaje się, że to jest tak pod ten dywan troszeczkę, tak, no mamy w kwartale ogólnie spadek, tak, nie podają ile za ten marzec, nic nie mówią, że jest proficyt, dopiero gdzieś tam gazety coś tam wygrzebały, chyba na Komersancie napisali, że jest delikatny, ale taki nie za duży proficyt, tak, za ten marzec. No wygląda to podejrzanie dziwnie. Natomiast no tutaj w przypadku Rosji no nie mamy co się dziwić. Pamiętajmy, że inflacja w kwietniu w Rosji 12 kwietnia zostanie ogłoszone 3,44. Z 11 na 3,44. Jaki będzie powód? Powód będzie tak zwanej wysokiej bazy. Natomiast pamiętajmy, że to nie jest do końca prawdziwy albo jedyny powód, no bo oczywiście jakiś jest, bo faktycznie w kwietniu mieliśmy taki skok tej inflacji, ale przed tym skokiem inflacja w Rosji wynosiła 8-9%, tak? I ona skoczyła powiedzmy na te 17% drastycznie, natomiast Rosja będzie taką zieloną wyspą troszeczkę, jeżeli chodzi o inflację, bo będzie miała 3,4, a wszystkie kraje tak dookoła tej Rosji mają wysoką tą inflację, nie? Więc czujecie tak, tak trochę dziwnie, że handlujemy z innymi, oni mają taką wysoką, tak trochę jakbyśmy w Europie mieli, nie wiem, taką, nie wiem, tam Szwajcarię i tam wszyscy, nie? No, powiedzmy Szwajcaria to jeszcze zrozumiałe, nie? Ale mniej więcej o to chodzi. Wszyscy mają tam wysokie, ale ich to nie rusza, im tam cały czas spada, nie? Bo jeszcze rozumiecie, jakby to było tak, że tam jest kilka procent różnicy, no okej, nie? I gdzie indziej rośnie cały czas albo utrzymuje się wysoko, a u nich tak od połowy roku tak systematycznie, jak im tam wybiło wysoko, no to teraz cały czas im spada, tak miesiąc w miesiąc spada, nie? Rostat staje na głowie tak, żeby spadało, no ale spada. Natomiast nieoficjalnie mówi się, że ta inflacja dochodzi nawet do 30%, nie? No i teraz będą następne cuda. Możecie się spodziewać tutaj zalewu różnego rodzaju fanów, polskich doktorów, specjalistów od geopolityki, którzy będą mówić, że Rosja sobie świetnie radzi, ponieważ jak ta inflacja będzie niska, no to z inflacją jest związany tak zwany deflator, tak? Czyli mówimy, jeżeli liczymy to PKB, no to mamy tak zwane PKB nominalne i PKB realne, czyli to jest PKB realne, no to jest to PKB poprawione, to powiedzmy nominalne do realnego daje nam ten deflator, nie? Czyli to jest to PKB nominalne poprawione o deflator, tak? Czyli obniżone. To jest oczywiście jedna z metod liczenia PKB realnego i ona jest w cenach tak zwanych z zeszłego roku. I
skoro mamy 3,4, a tak naprawdę inflacja jest wyższa, no to PKB, słuchajcie, no to ja myślę, że tak z 3, z 4% to oni powinni być na plusie. Dlaczego? No dlatego, że cały czas ta jedyna fabryka tych czołgów, którą mają, no to tłucze, no ona remontuje, może tam tych T-90 to ona za dużo nie zrobiła, ale powiedzmy, pamiętajmy, że Rosjanie tak mają około chyba 7, 8, ale tak naprawdę jedną taką sprawną fabrykę, jeżeli chodzi o ten ciężki sprzęt. Tam mają tego Rosteka, to konsorcjum. No i tak naprawdę to się opiera na tym, że w tym momencie, jeżeli chodzi o ten przemysł wojenny, pracują tam na 3 zmiany, ale głównie remontują te stare czołgi. I te stare czołgi wysyłają na front. W przypadku tych nowych czołgów T-90, no ta produkcja idzie słabo, dlaczego? Bo nie ma komponentów odpowiednich, bo te komponenty też trzeba pozyskiwać w dużej mierze z zachodu, przynajmniej część z nich. A więc słuchajcie, tak to wygląda. Ceny gazu dołują. Jak widzisz ten walor? Myślę, że niedługo ceny się zatrzymają, ale ja już to mówiłem, a więc mogę się mylić. Znaczy, no, Amerykanie. Znaczy, powiem tak, kiedy te ceny się zatrzymają? Kiedy Amerykanie sprzedadzą Europie to, co mają sprzedać, to wtedy ceny wydaje mi się, że zatrzymają, bo nie będzie już sensu, żeby te ceny spadały niżej. A pamiętajmy, że czeka nas jednak zima w na koniec tego roku i w przyszłym roku. I gospodarka europejska musi się przestawić na te inne źródła. Ona się przestawia skutecznie. Niemniej w którymś momencie no, będzie potrzebowała tego gazu. Nie? Teraz mamy taki moment, że mamy wiosnę, nikt o tym nie będzie myślał. Wydaje się, że to będzie też najlepszy moment, za moment, pewnie w połowie Q2, żeby te ceny w którymś momencie stanęły. No dlatego, że też nie będzie jak gdyby powodu, żeby one miały niżej jeszcze spadać, nie? A więc z jednej strony nie ma powodu, żeby one rosły, no bo nie ma żadnego szantażu, nie ma żadnej potrzeby zwiększania, ale z drugiej strony też nie będzie potrzeby w drugą stronę, żeby one jeszcze bardziej spadały, ani chęci. A więc wydaje się, że to, co można było zarobić na shortowaniu na gazie, kilka razy mi się udało, raz wtopiłem, przyznaję się. Shortowałem, ale akurat źle trafiłem, bo ktoś wybił ten gaz, a to tak chwilowo. Natomiast no, w większości ten gaz dawał dobrze na shortach zarabiać, tak jak zresztą na przykład ropa w zeszłym roku, nie? I wydaje się, że no, ten gaz cały czas jest w dołku. No tu też dużo zależy troszeczkę od Chin, bo jeżeli byłoby to odbicie, to pewnie byłaby sytuacja inna, ale mamy te najnowsze dane i nawet sami Amerykanie dostrzegają, że tego odbicia już się mówi, że w Q2, w drugim kwartale to chyba nie będzie i wszyscy już, nawet Rosjanie, Amerykanie nastawiają się na to odbicie w drugiej dopiero połowie roku. I tak jak ktoś pamięta, mówiliśmy u kapitana, że odbicie w Chinach należy się spodziewać pod koniec, ja mówiłem, drugiego kwartału najwcześniej, a prawdopodobnie w okresie właśnie przełomu roku. Tak? Zobaczymy, tak? Bo znowuż może się okazać, że tutaj ja się troszeczkę też pomyliłem, może się okazać, że to nawet będzie później. Kiedyś to odbicie pewnie w Chinach nastąpi, chyba że no, będą jeszcze jakieś inne czynniki, o których nie wiemy i coś złego się w tych Chinach wydarzy, że to odbicie na przykład w tym roku nie nastąpi. To w przypadku Rosji, no to by było coś strasznego. No, jeżeli odbicie, bo teraz Rosjanie grają tak naprawdę, żeby dotrzymać, i tak się mówi nawet wśród tych ekonomistów rosyjskich, dotrzymajmy do drugiej połowy roku, będzie odbicie w Chinach, wtedy ta ropa się poprawi, przełamiemy te pułapy i te inne rzeczy i zaczniemy odzyskiwać siły. Tylko wiecie, no sami słyszycie, jak to brzmi, nie? No to jest liczenie, że że nie wiem,
Tak jak rosyjska reprezentacja, że Czesi muszą przegrać, Anglicy muszą wygrać i jeszcze ileś rzeczy musi się wydarzyć i wtedy może jakoś przeżyjemy, nie? Jakaś ta gospodarka się ułoży. No i jeszcze żeby w tym froncie Ukraińcy tam, nie wiem, przegrali, no to wtedy tak, nie? I żeby na przykład jeszcze Macron coś przywiózł z tych Chin, i może żeby był pokój na rosyjskich zasadach i może jeszcze, no to wtedy ta gospodarka odbije, nie? No dużo musiałoby się wydarzyć faktycznie, żeby ta gospodarka rosyjska z tej wielkiej smuty mogła wyjść. Wydaje mi się, że ten proces nie jest nieodwracalny. No największym problemem jest cały czas to, co się właśnie dzieje na tym juanie i w tym handlu z Chinami. Rosjanie są zalewani produktami i komponentami chińskimi. To nie jest taka, żebyście zrozumieli, tak? To wszystko jest fajnie, jeżeli my sobie handlujemy i to nam rośnie 20-50%, no ale nie 74 razy, tak? Na rynku walutowym. To jest jakiś potop, tak? No tutaj to się nie może dobrze skończyć, tak? Dla Rosjan, dla Chińczyków. No, tam nie ma znaczenia, bo tam Rosja jest jakimś tam malutką gospodarką, która jest bez znaczenia. Natomiast ma znaczenie to, co się dzieje, słuchajcie, jeżeli chodzi o wizytę Macron. Ona przeszła u nas bez jakiegoś bez większych informacji. Natomiast pytanie jest, bo pojechała Ursula i pojechał Macron. No i Ursula, powiedzmy, tam dosyć mocno stawia sprawę, ale nie została jakoś tam ciepło przywitana przez Chińczyków, w odróżnieniu od Macron, który przywiózł ze sobą 50 biznesmenów. Tam poszedł ten kontrakt dla Airbusa na dostawy samolotów i jeszcze kilka innych rzeczy dosyć ciekawych. A więc tutaj Francuzi zrobili różnego rodzaju interesy, pokazując Amerykanom, że chcą handlować z Chińczykami, że Europa nie odwróci się od Chin. Dlaczego się nie odwróci? No dlatego, że ta wymiana handlowa Unia Europejska, powiedzmy Chiny, to jest ponad 800 miliardów, z czego chyba 490, no to jest ten eksport do Europy z Chin. No i dla Chin Europa to jest partner, nie żadna tam Rosja. I tu się robi interesy. Oczywiście Stany Zjednoczone też. I będą dbały obie strony, żeby te relacje były dobre. Co Europejczycy prawdopodobnie uzyskali? Uzyskali, że Chiny nie będą się za bardzo mieszać i pomagać Rosji, jeżeli chodzi o prowadzoną wojnę. Bo były takie obawy, pamiętacie, na temat dostarczania amunicji. Jeżeli ta amunicja jest dostarczana, to prawdopodobnie zostanie to z wielu względów ograniczone. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego? No dlatego, że Europa chce, żeby nastał pokój. Chiny też, ale to nie jest jakiś taki przymus dla nich, a na pewno nie na zasadach takich, że Rosja się by gdzieś tutaj mocno ustąpiła, bo Chinom na tym nie zależy, zależy, żeby osłabiać Rosję, ale nie zależy, żeby w ten sposób osłabiać Rosję, bo to jak gdyby nic im nie daje. Natomiast no, Europejczycy chcieliby pokoju, no bo wojna w Europie, to może z naszego punktu widzenia wygląda to tak, że osłabianie dalsze Rosji jest korzystne dla Europy, ale z punktu widzenia Niemiec czy Francji, no to nie. Sytuacja nie jest dobra. Oni z chęcią by chcieli przynajmniej częściowo, żeby był nowy rząd, no bo trudno akurat z tym będzie negocjować, czy tudzież handlować. Lepiej, żeby był jednak nowy, jakikolwiek, ale nowy. Jeżeli ten nowy będzie rząd, no to fajnie by było, żeby móc chociaż te surowce, przynajmniej część, co prawda na część się przestawiliśmy, no ale może by można spróbować przynajmniej część tego rosyjskiego rynku odzyskać. Dlaczego? No dlatego, że Europa przegrywa ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli chodzi o koszty produkcji, koszty usług, no wszystkiego, nie? Teraz firmy europejskie mają lepsze perspektywy w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. I to nie jest korzystne, również nie jest korzystne dla Polski. Tak, o tym się chyba nie mówi, bo zapominamy w tej antyrosyjskiej nucie,
że ta gospodarka, że jesteśmy w pewien sposób zależni od tych gospodarek europejskich, a te gospodarki europejskie, no jeżeli nie będzie pokoju i będzie cały czas taki rozgardiaż, no będą sobie gorzej radzić niż gospodarka chińska czy gospodarka amerykańska, która na tej wojnie zyskuje. No, nie okłamujmy się, mówię, Amerykanie no, są na ten moment dosyć dużymi zwycięzcami. Oczywiście, jeżeli by się okazało to, co powtarzam, że Chiny uzależnią Rosję, no to może się okazać, że koniec końców, no to takie będzie pyrusowe, nawet jeżeli by na tej Ukrainie się udało wygrać, pyrusowe zwycięstwo. No niemniej na ten moment, jeżeli patrzymy tylko te kwestie ekonomiczne, gospodarcze, surowcowe, no to Amerykanie bardzo mocno zyskują tutaj w Europie. Koniec wojny jest w rękach USA. Tak, no to prawda, tak, że koniec wojny jest w rękach USA. Niemniej nie przeszkadza to tutaj Macron, Scholzowi i spółce negocjować z Chińczykami, nie? Wiesz, no to będzie na takiej zasadzie, że Chiny powią, będziemy próbować wpływać na Rosję, a Macron powie, będziemy wpływać na Zełenskiego i na Bidena. Nie? No i zobaczymy, tak? Może coś wyjdzie z tego. Nie? To biadolenie rządu rosyjskiego, jak będzie lepiej, bo się ustabilizuje, wszystko sobie odbijemy, brzmi jak zapewnienia Hitlera w bunkrze, że jak ruszy armia Steinera, to ruskich wygonią z Berlina. No trochę tak, zgadzam się z tobą. To bardziej, znaczy jak dla mnie to bardziej przypomina teraz taką układankę, że żebyśmy zwyciężyli, to muszą być takie i takie i takie i jeszcze takie warunki, nie? A więc to nawet nie jest tak, że zależy od jakiegoś jednego elementu, tylko niestety albo stety o coraz większej ilości. Władze chińskie, John Kowalski, władze chińskie nakazały podobno używać na oficjalnych mapach chińskich nazwy Władywostoku i kilku innych nazw dawnych ziemi. Tak, tam jest, tak, to jest prawda, ale nie jest to może jakaś, że tak powiem, mega oficjalna czy oficjalna narracja. Natomiast pamiętajmy, że w Chinach coraz silniejsze są nastroje nacjonalistyczne. No i cały czas się mówi tutaj o tej dynastii Xing, tak, i że te ziemie, ten Złoty Róg, Zatoka Złotego Rogu należała do Chin. Więc jak najbardziej. Na pewno, jeżeli by zdarzyła się sytuacja bardzo hipotetyczna, że Chińczycy w jakiś sposób odzyskaliby Władywostok, to trochę byłoby, może tak, nie wiem, czy tak jak w Rosji, nie chcę tak porównywać, bo to są zupełnie inne kraje i wiele jest różnic, natomiast no ten rząd, czy ten prezydent, czy ten przywódca, no zapisałby się złotymi zgłoskami w historii Chin. To na pewno. Tak samo, jeżeli by odzyskał Tajwan, o którym tak dużo się mówi. Martin. Cześć Martinie. Nie wiem, jak tam się czujesz po naszym ostatnim czwartkowym występie. Czy według Pana była interwencja na rublu wykonana przez Moskwę, żeby spowolnić spadek rubla? Tak, była. Takie interwencje, ja to opisywałem, były w grudniu, kiedy mieliśmy również podobną sytuację i mieliśmy taki, to się udało ustabilizować wtedy. I teraz myślę, że cały kwiecień będzie. Będą to prawie non-stop interwencje banku. Zobaczymy, na ile im starczy kasy i czym się uda ustabilizować sytuację. Bo wydaje się, że będzie trudno. Natomiast nie chcę mówić tak, że ten rubel w tym kwietniu już przekroczy 100. Moim zdaniem, jeżeli już szukalibyśmy, no to w maju albo w czerwcu. Natomiast w kwietniu myślę, że będzie po prostu walka. Walka na poziomach 85, być może nawet 90, coś pomiędzy. Tak bym to widział. Zobaczymy, jak będzie ta sytuacja też na rynku ropy, czy coś się nie zmieni.
Jakie jest ryzyko wojny Chiny-Tajwan? Czy Chiny mogą zaryzykować wojnę, która może skończyć się wojną ekonomiczną z Zachodem? Ja się tego tematu nie podejmuję. Nie jestem tutaj ani politykiem, ani wojskowym, nie wiem. Czy Chiny mogą zaryzykować wojnę, która się skończy ekonomicznie? No, wojna właśnie z tym Zachodem no jest dla mnie trudno wyobrażalna, ale dla mnie była też trudno wyobrażalna, chociaż ją przewidywałem, tak, wojna Rosja-Ukraina. Byłem chyba jednym z niewielu, który mówił, że coś takiego może nastąpić. Czy może nastąpić? Z punktu widzenia ekonomicznego dla Chin to są same straty. To musiałaby być wojna jakaś błyskawiczna, tak? Czyli zajęcie tego Tajwanu w przeciągu właśnie kilku dni. No bo tutaj na pewno byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych. Trudno mi stwierdzić, tak. Mówię, nie jestem politykiem, nie jestem geopolitykiem. Takie pytania pewnie nasi geopolitycy z chęcią odpowiedzą. Ja mogę tylko powiedzieć, że w przypadku Chin, no Chiny są uzależnione od Europy i Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie istnieją. Jeżeli byłyby nałożone jakieś takie drastyczne, a pewnie wtedy byłyby drastyczne, Europa też by musiała nałożyć, wszyscy by cierpieli, ale Chiny by najbardziej cierpiały, tak? Więc to nie była taka sytuacja i nie takie sankcje, jak teraz mamy z Rosją, bo teraz te sankcje z Rosją dla Europy są, tak szczerze powiedziawszy, mało odczuwalne, nie? Znaczy nam się tam wmawia, że one są. Natomiast sankcje w stosunku do Chin dla Europy no byłyby bardzo, bardzo dotkliwe. Tak samo jak dla Stanów Zjednoczonych. Tak, to nie mielibyśmy takiej sytuacji jak teraz i takiej inflacji i takich problemów, to byłyby wielokrotnie większe. Już nie mówiąc, że w Chinach no, byłby to dramat, tak? No bo oni nagle się odcinają, no wszystkie firmy nie mają co sprzedawać. No gdzie oni to? No, to jak gdyby rozumiecie, to trudno sobie wyobrazić na ten moment, ale wszystkie rzeczy są możliwe. O, widzę, że cię bohaterem nazywają. To dobrze, Marcin. Tak, trzymaj, w sumie jesteś naszym. Mamy 1200 osób. Ja tutaj widzę troszeczkę mniej, ale pewnie za moment będzie. Chiny są uzależnione od Tajwanu. Częściowo tak, ale tak, mamy tak naprawdę tam kilka firm na Tajwanie. Ta współpraca, pamiętajmy, pomiędzy tym mainlandem a Tajwanem odbywała się ostatnimi latami, znaczy ostatnie lata były to dobre lata i lata współpracy. Natomiast no, Chiny coraz silniej się uniezależniają jednak od tego i moim zdaniem może im się udać. Dobra, słuchajcie, jeszcze tak myślę maksymalnie 5 minut i będziemy kończyć, więc będzie no godzina i powiedzmy 25 minut. Firmy zagraniczne szykują się do odbudowy Ukrainy, wejścia na rynek. Jak pan ocenia, jak to wpłynie na naszą gospodarkę? Czy widzi pan jakieś zagrożenia, możliwości, potencjał? Myślę, że wpłynie dobrze. Najistotniejsze, to wielokrotnie podkreślam, dla Ukrainy są perspektywy. Perspektywy pokojowe, stałego, długofalowego pokoju, czyli ustabilizowania sytuacji no, z Rosją, tak? Niezależnie jak to się zakończy, czy Ukraina straci jakieś ziemię, czy nie straci. Chodzi o to, żeby ten pokój, który nastąpi, żeby wszyscy mieli pewność albo było bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że będzie to pokój na powiedzmy 50-100 lat, czy jeszcze dłużej, jakiś taki trwały, a nie na zasadzie, że będzie to rozejm 5-letni, a nawet jeżeli on będzie się utrzymywał przez wiele lat, to wszyscy będą żyli w takiej niepewności, że może on w każdym momencie być zerwany, bo w takim wypadku będzie bardzo trudno odbudowywać tą Ukrainę i nie będzie zbyt dużo chętnych, jeżeli chodzi o tą odbudowę. I wtedy perspektywy są nie za dobre i są też nie za dobre dla tych firm, które to robią, no bo
No bo nikt nie chce inwestować w kraju, nikt nie chce budować tam fabryk, jeżeli się okaże, że za powiedzmy 2-3 lata te fabryki zostaną zniszczone, nie? No to jak macie do wyboru zainwestować wtedy na Ukrainie, licząc się z tym, że prawdopodobieństwo na przykład nowej inwazji rosyjskiej jest 50/50, a możecie zainwestować na Słowacji, no to wybierzecie Słowację, nie? Na przykład na produkcję samochodów, tudzież osłonek do parówek, nie? Cokolwiek, tak? Czyli produkcja. Oczywiście będą jakieś tam usługi, to się będzie rozwijać, natomiast jeżeli mówimy o jakimś takim większej współpracy i odbudowie, no to na pewno to jest najistotniejsze. Najistotniejsze są perspektywy i wtedy mogę sobie wyobrazić, że ta odbudowa Ukrainy będzie błyskawiczna, tak? I Ukraina będzie w stanie bardzo szybko się odbudować i wejść do Unii, nawet Europejskiej, jeżeli będą pozytywne perspektywy. O, tu ktoś napisał, tak? Właśnie to, co mówiłem. Najważniejsze będą ukraińskie perspektywy. Nic nie dostaniemy jako Polacy za darmo, ale musimy ich wspierać. W tym jest nasz interes długofalowy. Dokładnie, panie Krzysztofie Mickiewiczu, się z panem zgadzam. Najważniejsze jest, żeby były perspektywy. Nie ma sensu te takie jakieś gadki o odbudowie tych jakiejś Unii Jagiellońskiej. To w ogóle to uważam za mega szkodliwe. Te osoby, które to robią, szkodzą Polsce, szkodzą Ukrainie. Wpisuje się to w jakiś sposób w tą rosyjską narrację, że my chcemy tutaj coś odbudowywać, mamy jakieś resentymenty do tych ziem. To nie tędy droga, tak? Tutaj chodzi o to, żeby te narody ze sobą współpracowały. Na razie, na ten moment są dobre relacje, z miesiąca na miesiąc są coraz lepsze, pomimo tego, że oczywiście nie wszyscy muszą przepadać za Ukraińcami, tak samo jak nie wszyscy Ukraińcy muszą przepadać za Polakami, natomiast mamy wspólne interesy, to jest istotne i w tym kierunku powinniśmy iść, a nie tworzyć jakieś takie jakieś resentymenty historyczne, które irytują Ukraińców, wydaje mi się, i które niczemu dobremu nie służą. Słowo klucz dla Ukrainy to korupcja, a raczej brak lub ograniczenie znaczne. Tak, no znaczy Ukraina tutaj nie odbiegała przed wojną, przed inwazją od Rosji, a być może nawet w niektórych elementach, jeżeli chodzi o korupcję, mogła przewyższać. Czy ta korupcja zniknie? Jakieś szanse są. Natomiast czy ona obecnie istnieje? Oczywiście, że istnieje. Też nie udawajmy, że tej korupcji nie ma. Natomiast pewnie Ukraińcom jest łatwiej walczyć z korupcją niż Rosjanom. No bo są w takiej podbramkowej sytuacji. A Rosjanie, wydaje mi się, że ta korupcja zwiększa się. I to, co obecnie obserwujemy, tą wielką smutę, takim rozsadnikiem Rosji to będą oligarchowie, bo oni będą budować własne majątki kosztem państwa rosyjskiego. Tak, ponieważ będą zainteresowani, żeby ich terytorium, ich majątki się zwiększały, a nie będą zainteresowani tutaj w żaden sposób, moim zdaniem, i nie mają żadnych tutaj sentymentów wobec obecnej władzy. Nie, to jeżeli ktoś inaczej twierdzi, to nawet w aparacie tej władzy, no to jest jakimś naiwniakiem. Dobrze, następne pytanie. Czy reparacje wojenne w postaci gazu i ropy od Rosji dla Ukrainy są możliwe, bo gotówka raczej nie wchodzi w grę ze względu na braki w rosyjskim budżecie? Czy jednak nie będzie żadnych reparacji? Nie wiem. To pewnie zostanie rozstrzygnięte za jakiś czas, czy będą reparacje, czy nie. Czy są możliwe reparacje w postaci takiej barterowej? Pewnie tak. Czy to będzie jakaś wielka różnica? Pewnie nie, ale jakaś będzie, tak możemy sobie wyobrazić oczywiście, że tego typu jakieś zapisy mogłyby się pojawić. Natomiast teraz wypowiadać się na temat reparacji, no jest to dla mnie trudne, jeszcze konflikt się nie zakończył.
czeka nas ta majowa ukraińska ofensywa. Widzimy, że Rosjanie coraz mają te mniejsze żądania, więc coraz bardziej zmniejszają te swoje pierwotne. Zresztą tak trudno nawet stwierdzić naprawdę, jakie oni mają teraz oczekiwania. Chyba takie, żeby nastąpił ten pokój i cokolwiek udało się wyrwać terytorialnie, a szczególnie ten korytarz na Krym. Natomiast na razie, dopóki Ukraińcy nie odniosą jakiejś takiej totalnej katastrofy i porażki, no to nic nie wskazuje. No, Rosjanie cały czas, tak jak mówię, chcą przetrwać najpierw do połowy roku, potem jak mówi się, że jak przetrwałem do połowy roku, to żeby przetrwać do 2024, bo może wtedy w Stanach Zjednoczonych się coś zmieni. No to jest cały czas na ten moment Rosjanie działają i co jest jak gdyby zaskoczenie, może zaskoczenie to nie, ale działają w taki sposób reaktywny, czyli czekają na coś, co się wydarzy. Nie? Do tej pory nie było czegoś takiego, przynajmniej na początku tego konfliktu, no bo tu Rosjanie gdzieś tam nadawali ten kierunek tym zmianom, a teraz wydaje się, że ta sytuacja się powoli, ona już jakiś czas temu się odwracała, natomiast no teraz coraz silniej Rosjanie czekają, aż coś pozytywnego dla nich się wydarzy, nie za bardzo wiem co. To będzie krwawa wiosna, no już jest krwawa, Marcin. No na pewno nie będzie tak, że Rosjanie uciekną i się poddadzą, te walki będą krwawe. Wiadomo, że łatwiej się bronić niż atakować. Natomiast jak mówię, ja tutaj bardziej o ekonomii mówię, a mniej o tych rzeczach wojskowych, a więc tutaj bardziej u kapitana, czy u Artura Micka, tak, czy u Martina, no to tam więcej na ten temat, ja nie jestem tutaj ekspertem. Ostatnie, słuchajcie, pytanie. Czy pan jest ekspertem z geopolityki? Nie jestem ekspertem z geopolityki. Tytuł naukowy. Skończyłem 3 kierunki, jeżeli pana by to interesowało. A tytuł naukowy chyba najwyższy, który mam, no to jest MBA chyba, tak. I jeszcze 2 magistrów, a więc nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, natomiast ja raczej tutaj się wypowiadam na temat ekonomii, gospodarki niż na temat geopolityki. Ta geopolityka niestety wchodzi, no bo jeżeli rozmawiamy sobie troszeczkę na temat tego, co się dzieje w Rosji, no to pewnie zahaczamy o jakąś politykę. Tego słowa geopolityka też nie lubię, bo wydaje mi się, że to jest bardziej takie polityczne niż geopolityczne. Czy zniszczenie willi Putina w Soczi może spowodować eskalację wojny? Wiesz co, nie wiedziałem, że mu zniszczyli willę, więc to jest jakaś, być może to dzisiaj było, ja cały dzień czymś się innym zajmowałem i się przygotowywałem do programu, pisałem te wieści z Rosji, a więc chyba to przeoczyłem. Kiedy następny live? Słuchajcie, właśnie, kończymy, jest 10, a więc Johnny Kowalski, następny live oczywiście w sobotę, samotny, natomiast w czwartek będzie z chłopakami live, tutaj serdecznie zapraszam, chyba że coś się wydarzy po drodze. Tu widzę jeszcze taki analiza fundamentalna to geopolityka. No w sumie trochę to tak jest, tak. Troszeczkę, jeżeli patrzymy na te fundamenty firm, no to tak się trochę bawimy, a jeżeli mówimy o państwach, no to pewnie musimy mówić o tej polityce, tak, jeżeli patrzymy na ich fundamenty. Dobrze, słuchajcie, to tyle z mojej strony. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim, że jesteście. Pamiętajcie o tym, jeżeli tego nie robicie, o subskrypcji, bo cały czas tych subskrybentów mamy chyba teraz 7,5 tysiąca. Zaczynaliśmy 2 miesiące temu, tak? Dobrze mówię? Jakoś tak. Chyba tak, 2 miesiące temu, już nawet nie pamiętam, kiedy był pierwszy odcinek na Kremlinka. Ja cały czas mówię, że tych tematów tradingowych nie ma i cały czas mówię tylko o tej Rosji. W końcu one się pojawią, to na pewno.
Tylko zastanawiam się jeszcze w jakiej formie cały czas, natomiast tu już też rozmawiam z chłopakami, powinniśmy coś nowego Wam też zaprezentować, żeby nie było tylko tak, że mówimy o Rosji. Chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, spokojnych i rodzinnych świąt. Widzimy się prawdopodobnie jutro lub w poniedziałek, w zależności kiedy materiał z kapitanem Maciejem Lisowskim będziemy kręcić. Na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę miłej, spokojnej nocy. Trzymajcie się. Cześć.